przyszłam najpierw i był menadżer i był bardzo miły, taki młody. I w ogóle spoko, bo jak ja przyszłam, to znaczy taka dziewczyna mnie prowadziła i w ogóle i potem oni mieli jakby meeting. I on tak jakby motywował ich na wieczór, mówił kto się dzisiaj czym zajmuje, jakby organizował to wszystko. No i ogólnie to jest na tyle jakby zorganizowane, że na przykład tylko ten menadżer usadza ludzi, więc trzeba ich odsyłać do takiej tablicy przed knajpą, żeby tam czekali. No i ja miałam tam niby, jakby starałam się nie siedzieć, tak? Tak jak mi mówiła Paulina, no wiadomo. A to było wkurzające, bo jak ja miałam kiedykolwiek trial, no to była jakaś tam jedna kelnerka, która ze mną chodziła, nie wiem, tylko że obserwowała jak ona zbiera zamówienia, a tutaj nie. No było coś takiego, że taka jedna murzynka, bardzo miła zresztą, ona mnie oprowadziła, więc pokazała mi, tu są, no nie wiem, szklanki, sztućce, coś tam tu wywalałam jedzenie, to jest przebieralnia, dała mi tu, wiesz, fartuszek. No i tam mnie niby oprowadziła i w ogóle i była miła, jakby mi pomagała, ale najgorsze, czego ja nienawidzę, że jakby jeszcze nie masz dostępu do kasy, więc wszyscy się proszą o rachunek, że chcą zapłacić albo żeby je zamówić, a ty musisz mówić, sorry, nie mogę i najgorsze było, że ja musiałam do tych ludzi podchodzić, no i wiadomo, każdy jest zajęty i oni jakby nie reagowali jakoś chamsko, ale mieli taki wyraz twarzy, jakby mi zawracała dupę. I w ogóle oni wszystko noszą w rękach. Na mnie na przykład się darli w poprzednich knajpach, że mam używać zawsze tego. Oni mają wszystko w rękach. Ja pierwsza mogłam nawet popielniczki zanieść w ręce. Dokładnie. Musiałam mieć tacę do tego. Albo wszystko w rękach, a to mnie też mnie wkurza, bo oni nie mają tac do zbierania rzeczy. Więc masz cały stolik szklanek i kurwa masz to w rękach. No to też są takie strony. Ale myślę, że mogę sobie ogarnąć talerz, jakbym chciała tackę. Witam Państwa. Witamy. Idziemy zrobić mi CPR, żebym mogła pracować na legalu, żeby mi dali konto w banku, żeby mi zapłacili za pracę. To po jakiemu to jest w ogóle? Data urodzenia po polsku. Ja ci za... O, tutaj mamy, no to będę, też nam się przyda. Zagraniczna siła robocza, lols. Chyba to. To wpisanie rocznego to jest tak, roczny dochód z tytułu pracy dodatkowej w Danii. To jest taki określony dochód, jeżeli źle jakby wcelujesz, to potem albo oddadzą ci podatek, albo zabiorą ci trochę pieniędzy. Celujmy dobrze. No najlepiej celować dobrze, czyli jakby weź ile tam zarabiasz, No mam 105 koron na kalkulator i policzymy sobie. Ale ona idzie jako tekst, czy jako sobie? No to jest tak, że połączone to jest ze sobą, bo ona tutaj tak jakby trochę do pracy przyszła, więc ona potrzebuje taki CPR na tax. Jeżeli wam nie odpiszą, szczególnie z Wikaru, z agencji tymczasowej, albo nie będą oddzwaniali, to wy dzwonicie do nich i musicie walczyć o swoje. Prawda, Ola? Tak. Więc teraz Ola zadzwoni do Wikaru. To jest Velkommen til Teamvikaren. Vent venligst. Teamvikar, det är lidt. Hi, my name is Alexandra and I'm from Poland and I'm looking for a job. Yeah. I was wondering if you can help me with that. Are you in Denmark now? Yeah, I'm in Copenhagen How long time are you going to stay here? for a year. Okay. Can you come by our office Yeah, sure. in Høje-Taastrup? Just come by and fill some papers. Where are you living? When I am living or where I am living. No, where are you living? What is your address? I'm living in the Stidhaven. It's like Østre Telgrade. Where is it? Sorry, once more. Stidhaven? Sydhavn. Okay. Yeah. Yeah. But if you can come by our office with your ID card from Poland, do you have a CPR number? No, I don't have it yet. But Okay. Just come with your ID card and do you have a bank account?
and no, also no. Okay. We need you to come here and fill some papers. So Okay. just come by the office, okay? Where is it again? In Heutorstrop. Okay. Dobra, teraz jest hejt na kasie, bo nie znam własnego adresu. Bo koleś prawie mnie odesłał i zaczął mi mówić, że dobrze, no to przyniesiesz mi w takim razie potwierdzenie, że ty już potem adresa. Mówię, ale ja nie mam żadnego paper. A on, no to wiesz paper. A ja tak, a skąd? A on do mnie, że no, to właściciela mieszkania. A już taka turmena, mówię, dobra, to może pan Alex sprawdzi, nie? I on wpisał to Alex, już był taki na mnie, że już mnie odesłał, no nie, z papierkiem. Ja mówię, sprawdź, to jest Alex. Sprawdzi Alex, a mówi, no ale on ma ten sam Westry, coś tam, adres. Ja tak, no dobra, to w takim razie chyba jest to. No i mieszkamy pod Westre, coś tam, 2.g. I on tak do mnie, to jest twój adres, jakoś nie wiedziała. No, 2G to wiedziałam. No to czemu tak powiedzieliście? Bo ja do niego mówię SCTH, a on, no ale musi być numer na budynku, nie może być tylko ulicy. No, bo tego tam nie było. Jakby te 2G mamy na drzwiach. No, ale powiedział, że kilka tygodni. No. No a jak ja wyjadę, zanim to dojdzie? To jest to na wypłatę. No nie no, w kilka tygodni, to będzie 2 tygodnie maksymalnie. Może po prostu chciał cię wkurzyć. Nie wiem, ale podwyższam ci wtedy. Patrzcie, polski tytuł. To jest ostatni właściwie dzień dzisiaj. Dla Wieczór. Oli. Wieczór. Ostatnie pożegnanie. Ale wytłumaczysz, co się dzieje, dlaczego? No, Do kamerki? Hello. Tak, teraz. Dawaj. Ile czasu minęło, od kiedy przyjechałeś do Danii? W sumie już. Nie, ale ty przyjechałaś którego? Nie, a nie równo 6 nawet? Więc Czyli równo dzisiaj jest miesiąc. Czyli dzisiaj wypada miesiąc, tak? A jak wyglądały poszukiwania pracy? Wyglądały tak, że na początku dostałam tą rozmowę u Mader i trochę miałam olewkę na to, bo myślałam, że to jest za proste No. w szukaniu pracy, więc olałam trochę i się nastawiłam na to i tam w Mader albo mnie nie chcieli, albo powiedzieli, że zapomnieli mi ustawić trial shifta. I czekałam na niego z tydzień trochę. Później zaczęłam znowu szukać i to było takimi falami, że szukałam. Nastawiłam się, że gdzieś dostanę pracę i takie miałam moje nadzieje w hopesach. Ale też wtedy pamiętam, że jak ja przyjechałam 18, więc no ile, 12 dni po tobie. Miałaś sobie taką fazę na zasadzie, że bez sensu jest w tym momencie szukać pracy, bo zanim dostaniesz trial to trochę minie i zanim dostaniesz pracę to minie jeszcze później. Zacznijmy od pytania, czy udało się znaleźć pracę w końcu? No nie, No nie, bo tego nie ma ustalonego jeszcze. Aha, tak? okej. Więc czy udało się... To, przepraszam, ale nie musimy mieć udało to... się znaleźć pracy. Nie udało się niestety, no. Misja zakończona. Tak, a... Jak to się mówi? Jak? Niepowodzeniem. Niepowodzeniem, niestety. A ty byłaś, Carlos już wspominała, ale ty byłaś w Anglii w zeszłym roku, tak? To było? tak. I tam też pracowałaś. W Londynie, W Londynie. dokładnie. Jak to porównujesz do Danii, do Kopenhagi? Myślę, że w Londynie, w Londynie dużo osób chce, żebyś pracował na czarno i też jest język angielski wszędzie, a tutaj nie wszędzie chcą cię tylko z angielskim, więc jakby twoje szanse są mniejsze tutaj jednak. I też to jest dużo mniejsze miasto, trzeba zaznaczyć. Kopenhaga ma 500 000 mieszkańców, podczas gdy Londyn ma 10 milionów. No, ale to prawda właśnie. Okej, z aglomeracją powiedzmy, że sam Londyn powiedzmy 8 milionów, bo to naprawdę to jest duża różnica. Ej, bez beki, no. Oh my god. Co jeszcze? I właśnie, a jeżeli chodzi właśnie o pracę na czarno wspomniałaś, tak? Tak. Bo w sumie nawet gdybyś tutaj została dłużej i chciała znaleźć pracę, to już nie zdążysz z tymi papierami, tak? Kontrakt. No. Dobra. Jakaś rada dla osób, które by chciały przyjechać czy coś takiego, które nie czują... Wcześniej na początku wakacji, jak jeszcze każdaś, to jest spoko, ale jeszcze taką osobą jak ja, To znaczy taką osobą. Co to znaczy, że być jak Kardel? no być takim hey guys, albo być oną, która jest Update. Czekałam w banku gdzieś 20-30 minut, żeby mnie przyjęli, żeby się z nimi pokłócić, że mi nie otworzą konta w banku, bo nie mam pieczątki. Więc teraz przyjechałam do pracy, wzięłam pieczątkę na swoją umowę i jadę znowu do banku.